I kolejny film z cyklu Szpej Wojska Polskiego. Dziś pokrótce postaram się omówić Wam co do czego i o co biega w tym, co widzicie na ekranie. A na ekranie widzicie zestaw kabury do pistoletu WIS-100 w konfiguracji takiej, w jakiej jest kupowany przez Wojsko Polskie. Każdy z tych elementów omówimy sobie za chwilę indywidualnie. Na początek, co wchodzi w skład zestawu? W skład zestawu wchodzi tworzywowa kabura, dwie tworzywowe ładownice, każda na jeden magazynek do pistoletu, panel powiedzmy udowy, panel tak zwany lowride, czyli obniżony, panel, w którym kaburę montujemy na wysokości pasa, panel mocowany do oporządzenia za pomocą systemu PALS oraz smycz do pistoletu. Oprócz tego mamy jeszcze kluczyk imbusowy pasujący do wszystkich śrub w tych kaburach, a także krótką, ale trzeba powiedzieć dość dobrą instrukcję użytkownika z opisaniem wszystkiego i z wyjaśnieniem mniej więcej co do czego pasuje i o co w tym wszystkim chodzi. Teraz przekonstruujemy troszeczkę kadr i za chwileczkę wrócę, omówimy wszystkie elementy i co, z czym i jak działa. Na początek sama kabura. Kabura nawiązuje bardzo mocno do kabur na przykład Safarilanda, znanych i lubianych. Wykonana jest w dość podobny sposób i chyba nawet z bardzo podobnego tworzywa sztucznego. Pasuje do pistoletu WIS-100, niestety bez, jak widzicie po kształcie tej kabury z przodu, nie ma możliwości włożenia w to pistoletu z latarką, a także jeżeli macie pistolet WIS-100 M1, to z uwagi na tę część nie włożycie go do tej kabury, jeżeli będzie na nim zainstalowany celownik mikrokolimatorowy. Kabura ma zabezpieczenie typu SLS w postaci takiego ruchomego pałąka-kabłonka, który obejmuje tylną część pistoletu po włożeniu go do kabury. Jak go zamkniemy, no to pistolet jest zabezpieczony. Dodatkowo tenże system SLS ma jeszcze swój własny bezpiecznik, który działa w ten sposób, że przesuwamy go do przodu i wtedy ten kabłąk-pałąk jest całkowicie zablokowany. Ten bezpiecznik jest używany zasadniczo na czas transportu, skoków spadochronowych, jakichś takich akrobacji w oporządzeniu, kiedy nie ma potrzeby wyjmowania broni z kabury. W momencie, kiedy tę broń będziemy musieli dobyć, musimy zrobić coś takiego. Chwytamy ręką za rękojeść pistoletu i kciukiem najpierw odblokowujemy ten bezpiecznik, a następnie naciskamy i przesuwamy kabłąk-pałąk do przodu, odblokowując pistolet i dając możliwość jego wyjęcia. Natomiast jeżeli będziemy w warunkach stricte bojowych, wystarczy sam ten kabłąk. Jeśli go zatrzaśniemy, kabura będzie zabezpieczona, pistolet nie wypadnie. W kaburze mamy jeszcze dwie śruby z przodu, do których pasuje pokazany wcześniej kluczyk. O ile ta odpowiada za trzymanie w całości tej kabury w tym rejonie, o tyle ta, jak się przyjrzycie, nie wiem czy będzie to widać, w środku, o teraz widać, tam na dole jest taki gumowy krążek, który jest osadzony na tej śrubie i odpowiednio skręcając albo odkręcając tę śrubę dopasowujemy retencję, czyli to jak mocno, jak ściśle kabura będzie obejmować pistolet i jak łatwo albo jak trudno on będzie do niej wchodził i z niej wychodził. Jak widzicie, kabura w środku jest wyłożona takim welurkiem, który ma zabezpieczać broń przed porysowaniem. Kabura wykorzystuje system mocowania. On Safarilanda nazywa się chyba QLS, jeśli dobrze pamiętam. Składa się z takiego widelca i z takiej kieszeni, w którą wchodzi ten widelec. Działa to bardzo prosto. To mamy przypięte na oporządzeniu, na kamizelce, na pasie, gdziekolwiek i wpinamy kaburę w ten sposób, że wsuwamy po prostu ten widelec w kieszeń do momentu, aż jego końcówki, te przypominające strzałki, się nie zatrzasną i wtedy cała kabura już siedzi sztywno. Wyjęcie, no to ściśnięcie dwóch końców
tych przypominających strzałki, tak żeby wyszły poza krawędzie tej kieszeni i wysuwamy. Dziękuję. Można sobie to wszystko wyjąć. Pytanie, po co z tyłu są te 3 śruby i dlaczego tu jest tak po łuku? To umożliwia nam dobranie kąta pochylenia tej kabury. Teraz jest prosto, jeżeli wsadzimy tę kaburę w pokazaną wcześniej kieszeń, ona będzie prosto, ale możemy ją przechylić albo trochę w przód, albo trochę w tył. Ja sugerowałbym pochylenie kabury w tył, ale to każdy już dobiera indywidualnie. I tyle o samej kaburze. Następnym elementem zestawu są plastikowe, tworzywowe ładownice składające się zasadniczo z 3 części. Z ładownicy, nazwijmy to umownie, właściwej, elastycznej klapki oraz uchwytu do mocowania. Ładownica mieści 1 magazynek do pistoletu WIS. Jeżeli przyjrzycie się do środka, zewnątrz to jest dosyć twarde, sztywne tworzywo sztuczne, a w środku mamy taką blaszkę, która nazywa się technicznie dławikiem, czyli jest to rodzaj płaskiej, blaszanej sprężyny, która ma za zadanie utrzymywanie magazynka wewnątrz tej ładownicy. Nawet jeżeli klapa nie jest zapięta, to magazynek nie powinien z tej ładownicy po prostu wypaść. Klapa zapinana jest napem albo zatrzaskiem. Do jej odpięcia wystarczy podważenie przedniej części i jak widzieliście, ona już w zasadzie sama odskakuje. Z tyłu mamy otwór drenażowy, czyli dziurę, przez którą z ładownicy będzie wypływać ewentualnie zgromadzona w niej woda albo cały syf, który do niej nam wpadnie. Mocowanie ładownicy odbywa się za pomocą takiego oto sprężystego, blaszanego klipsa, przy czym jest to raczej mocowanie do pasa, dlatego że jeżeli przyłożymy to do komórek pals, to widzimy, że o ile w górną wejdzie, o tyle na dolną już nie. Więc to rozwiązanie jest przeznaczone do mocowania na pasie. Kolejne elementy zestawu to panel udowy, czyli panel, który z jednej strony podczepia się do pasa, a z drugiej strony tą częścią mocuje się na udzie i dodatkowo zabezpiecza 2 elastycznymi taśmami stabilizującymi wokół tego uda. Od razu mówię, tu jest na odwrót założona klamra, ale to można w dosyć łatwy sposób poprawić. Mocowanie. Mocowanie jest bardzo proste, dlatego że ten element, tę szlufkę przeplatamy przez pas nośny. Mamy tutaj gryfa, ja tego nie będę teraz przekładał, pokażę Wam, o co mniej więcej chodzi. I pod spodem mamy pas tutaj, więc żeby to przełożyć, należałoby zdjąć klamrę, wypleść pas stąd, nasunąć tę szlufkę, ustawić ją w ten sposób, przełożyć pas, dołożyć klamrę i wtedy mamy kaburę zamocowaną na pasie oporządzenia gryf. Tu w tym miejscu, wtedy tylko samą kaburę już po prostu dopinamy za pomocą klamry. To rozwiązanie niestety ma pewną wadę. Mianowicie taką, że jeżeli założycie to wszystko w ten sposób, to kabura będzie zwyczajnie zbyt nisko. W takiej konfiguracji, może tak, w takiej konfiguracji, jeżeli tu macie górę pasa, górną krawędź pasa, to dolna krawędź tego panelu wypadnie Wam mniej więcej w okolicy kolana. To jest za nisko na wygodne wyjmowanie pistoletu, to się majta, to przeszkadza, nie mocujcie kabur w okolicy kolana. Tego typu kabura powinna być zamocowana możliwie wysoko. Teraz Wam pokażę, jak ja w jednym z moich starszych typów uporządzenia mam zamocowaną tę kaburę. Zobaczcie, to jest bardzo podobny panel, ale zobaczcie, jak wysoko on jest zamocowany. On jest zamocowany tak, że jego górna krawędź praktycznie dotyka dolnej krawędzi pasa. Widzicie różnicę? Co można zrobić z tą kaburą, jeżeli koniecznie chcecie korzystać z tego panelu udowego? Bardzo prostą rzecz. Tu mamy rzepa. Odpinamy
tego rzepa w całości. Wywalamy całą tę klamrę razem z tym i kaburę mocujemy do pasa po prostu za pomocą tej taśmy, z pominięciem w ogóle tych klamer. Tu wkładamy po prostu pas, ściskamy od dołu tym dwustronnym rzepikiem, wywalamy górną taśmę stabilizującą. Tę taśmę stabilizującą należy po prostu wywalić, dlatego że jeżeli podepniemy kaburę w tym miejscu do pasa, to ta część będzie tylko trochę poniżej kolca biodrowego. W związku z tym ta taśma jest po prostu zbędna, a stabilizujemy kaburę tylko dolną taśmą. Więc jeżeli chcecie nosić koniecznie ten panel, sugerowałbym wywalenie tej części, wywalenie tej taśmy, podciągnięcie panelu maksymalnie w górę. Wtedy powinno być Wam wygodniej. Przynajmniej mi tak było. Przez kilka ładnych lat nosiłem kaburę, którą Wam właśnie przed chwilą pokazałem i naprawdę nie narzekałem. Ale potem przeszedłem na panel Lowride. To jest panel, który zakładamy bezpośrednio na pas. I widzicie, że górna, jeżeli teraz przypiąłbym kaburę do tego zawieszenia, to chwyt pistoletu mam na wysokości mniej więcej dokładnie pasa. Chwyt pistoletu będzie mi wychodzić, kończył się w tym miejscu, czyli on będzie na wysokości pasa. Dla mnie jest to bardzo wygodne. Większość strzelców, których znam, korzysta właśnie z kabury mocowanej na tej długości panelu. Moim zdaniem to jest najwygodniejszy panel, jeżeli chodzi o umieszczenie pistoletu. I teraz, jak ten panel zamocować? Można go zamocować na dwa sposoby. Albo można go zamocować do pasa głównego, czyli jeśli rozmawiamy o gryfie, to do tego pasa. Dokładnie w taki sam sposób, jak rozmawialiśmy przed chwilą. Wypinamy klamrę, wyplatamy pas, wkładamy sobie panel tutaj, przeplatamy pas, przeplatamy, zapinamy klamrę, dziękuję, załatwione. Albo można to podpiąć bezpośrednio do pasa podtrzymującego, czyli tego tak zwanego wewnętrznego, czyli tego, który macie w spodniach. Możecie po prostu założyć do niego kaburę. Oczywiście wiąże się to z tym, że jeżeli będziecie zdejmować oporządzenie, to panel z pistoletem zostanie nadal przy Was, więc będziecie musieli rozpiąć pasek, zsunąć i dopiero wtedy pozbędziecie się pistoletu. Kolejnym zawieszeniem jest krótkie zawieszenie, mocowane dokładnie tak samo jak ten lowride. Pas przechodzi tutaj i jeżeli założymy sobie kaburę, to widzimy, że chwyt pistoletu wystaje ponad górną krawędź pasa. Jeżeli ktoś tak lubi, to niech sobie to montuje, nie ma najmniejszego problemu. To panel do mocowania kabury na oporządzeniu. O co chodzi? Mamy tutaj panel mole i jak to założyć? Wsuwamy najpierw te części widelca tutaj w komórki mole i następnie wsuwamy je dalej, tak żeby przeszły, ale jeszcze po drodze musimy trafić tym w to miejsce, tak żeby to wycięcie objęło ten szef. Będzie wtedy zapewniona dodatkowa stabilizacja tego mocowania. To wbrew pozorom wcale nie jest trudne. Wsuwamy. O, i mamy zamocowane. I zobaczcie, mamy teraz zamocowany na panelu mole kieszeń do tej kabury. Możemy sobie, odkręcając tę śrubę, luzować. Ja Wam to odkręcę w ogóle w całości, to pokażę, o co w tym wszystkim chodzi. Dlatego, że ta kieszeń tutaj jest dociskana śrubą, ale jest mocowana, widzicie, na takim wiatraczku. I dzięki temu, że to jest taki wiatraczek, o, tu mogę Wam teraz pokazać,
jak prawidłowo zamocowany jest ten panel. On wbrew pozorom siedzi tu naprawdę bardzo, bardzo stabilnie. Może to nie wygląda, ale trzyma to naprawdę stabilnie, przy czym kluczem stabilności jest to. Ten szef musi się znaleźć dokładnie w wycięciu tego mocowania, bo jeżeli puścicie je górą, to to wszystko będzie się bujać i Wam wypadnie. Jeżeli obejmiecie ten szef wycięciem, wszystko będzie siedzieć stabilnie. I teraz zobaczcie, mamy ten wiatraczek i możemy sobie wybrać dzięki temu po prostu kąt, pod jakim ustawimy kaburę. Teraz jest na wprost, teraz jest trochę pochylona, jeszcze bardziej pochylona, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Jeżeli ktoś chce nosić pistolet z przodu kamizelki, to proszę bardzo, może zamontować sobie ten zacisk pod takim kątem. Wsunąć kaburę i ma pistolet zamocowany z przodu kamizelki, pochylony pod takim kątem, że będzie mu to łatwo wyjąć. Oczywiście kąt sobie dowolnie dopasować w zakresie tych ząbków wiatraczka, które żeście widzieli. Bardzo fajne. Jeden z fajniejszych elementów tego zestawu to jest właśnie to mocowanie. Jeżeli miałbym wybierać mocowania, to albo to. To jest moim zdaniem za wysokie. To jest za ciężkie i wymaga kombinowania z założeniem, bo w tej konfiguracji z tą klamrą nie nadaje się moim zdaniem do noszenia z uwagi na zbyt niskie osadzenie kabury i po prostu brak zapewnienia wygody wyjmowania broni. Dobrze, mamy mocowania obgadane. Ostatni element. Smycz do pistoletu. Smycz mocowana do pasa za pomocą takiego rzepika. Przekładamy go sobie pod pasem, zapinamy i mamy taką, widzicie, elastyczną smyczkę, którą za pomocą takiego kółka do kluczy mocujemy sobie do strzemiączka w pistolecie. Sugerowałbym z tym zrobić jedną rzecz. Właśnie taką. Nie używajcie tych smyczy. To jest zło wcielone i powoduje więcej problemów niż daje korzyści. Tak, ja wiem, że można się obawiać zgubienia pistoletu, ale po prostu trzeba uważać na broń, żeby jej nie zgubić, pamiętać o zapinaniu tego strzemiączka w kaburze i wszystko będzie dobrze. Natomiast jeżeli założycie sobie tę smycz do pistoletu i przypniecie ją do pasa, chciałem zauważyć, że kilkanaście lat temu, jakoś na początku chyba lat 2000, kiedy właśnie wpadnięto na pomysł wykorzystania w charakterze smyczy kabla od radiostacji, stąd właśnie ten kształt, który widzieliście, tej spiralki, takiej sprężynki. I te kable do radiostacji były popularne w amerykańskich siłach specjalnych właśnie w charakterze smyczy do broni. Wiecie, kiedy skończyła się popularność tychże kabli do radiostacji w charakterze smyczy do broni? W momencie, kiedy doszło do wypadku i do morza wpadł śmigłowiec z żołnierzami sił specjalnych na pokładzie i chyba 3 z nich utopiło się, dlatego że we wnętrzu śmigłowca zaczepili się w jego wyposażenie właśnie tymi kablami od radiostacji. Od tego momentu zaczęto stosować smycze z bezpiecznikiem, który się wypina i zrywa przy mocniejszym szarpnięciu, ale niestety smycz od pistoletu WIS czegoś takiego po prostu najnormalniej w świecie nie ma. W związku z tym, korzystając z tej smyczy, ryzykujecie to, że możecie się o coś zaczepić. Pół biedy w czasie pokoju, ale w czasie wojny, jeżeli trafi Wam Waszego BWP, transporter, rosomaka czy cokolwiek innego, jakiś pepek, przeżyjecie, a on się zacznie palić i zaczepicie się tym, to jest duża szansa, że zostaniecie w jego wnętrzu w charakterze skwarki. Dlatego szczerze odradzam noszenie tej smyczy. To jest bezsprzecznie najgorszy i najbardziej bezsensowny element całkiem udanego zestawu kabury do pistoletu WIS 100 używanego w Wojsku Polskim.
I to tyle, jeśli chodzi o krótki instruktaż do obsługi tej kabury. Mam nadzieję, że Wam pomoże, że wyjaśni co do czego, ułatwi Wam mocowanie, dobranie sobie montażu i będzie Wam po prostu wygodniej pełnić Waszą zaszczytną służbę ku chwale Ojczyzny. Mówię to bez cienia ironii. Dziękuję bardzo za oglądanie filmu, dziękuję wszystkim widzom, dziękuję zwłaszcza widzom wspierających nas w serwisie Patronite, do czego zachęcam. Link macie pod spodem. Wszystkim widzom bez wyjątku dziękuję za oglądanie, za subowanie, szerowanie, komentowanie. To Wy współtworzycie ten kanał. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. Mam nadzieję już niebawem w kolejnym filmie.